wszystkich. Wszystkie dwie osoby witam, ale jeszcze zostały 4 minuty, także witam oczekujących. Pozdrawiam. I pozdrawia Was Gosia, też pozdrawia. Halo, dzień dobry Pani Gosiu. Halo, dzień dobry, proszę iść. Proszę sobie iść, nie przeszkadzać. Skubi, powiedz hał, hał. Hał, hał. Siedzisz sobie w cieniu. Tak. Mam piłeczkę, zobacz. Piłeczkę mam, twoją. Biegniesz za piłeczką. Zobaczcie, jaki Skubi jest szybki. Zobaczcie to, jaki on jest szybki. Gotowi? Uwaga. To jest rakieta. No, dawaj piłeczkę. Dawaj piłeczkę, Skubi. Dawaj piłeczkę. Jaki dumny. Dawaj piłeczkę. Za gorąco jeszcze na rzucanie piłeczki. Za gorąco. No, siad. Siad, Skubi. Tak go można wytresować smakołykami. Poczekajcie, wyłączę chyba Wi-Fi, bo mi zaraz... Albo nie, może nie wyłączę. Pewnie jak już tu widzieliście z tyłu za mną, na filmach jeszcze tego nie ma. Ale dla moich fanów na żywo już jest. Domek w pełni skończony. To znaczy nie w pełni, przepraszam. Pozdrawiam Nottingham. Siema Marek Leśnik, siema. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tutaj Lee mi zrobił, z Lee już się pożegnałem. Pojechali w swoją stronę. Tak, zrobił mi też te właśnie wykończenia na końcu. Pięknie to wygląda, bo gdzieś on to widział w Turcji i mówił, że tak w Turcji robią. Bo to nie przeszkadza dalej, jeżeli jakaś wilgoć się tam zbiera, to on będzie spływała dołem, a podobno powstrzymuje to, żeby ptaki wlatywały. I brakuje tu jeszcze rynny, będzie rynna, ale to nie ma pośpiechu z tą rynną. Tym bardziej, że tu z tej strony tego budynku chcę zrobić taką po prostu pergolę na samochód, żeby stał w cieniu sobie. Tu zobaczcie, jak jest ta godzina 18, to słońce już jest z tamtej strony, tu i tak jest cień, dlatego tu stawiam samochód. Ale dzień dobry, witam, pozdrawiam. Tu w Anglii pogoda jest straszna. Tak, widziałem, znajomi mi wysłali, że deszcz pada właśnie. No teraz po prostu jest idealnie, powiedziałbym. Zaczęło się tak 27-30 stopni, jest super. Fajnie wieje taki chłodny wiaterek, chłodny przy 27 stopniach, chłodny wiaterek wieje. Pokażę Wam jeszcze z przodu. Zobaczcie, uwaga. No to drzewo będę przenosił, bo zamówiłem garaż. Taki ma też miejsce na drzewo z boku. I on ma 4 metry na 3 metry. I będę wszystko z domku po prostu przenosił do tego garażu. A tutaj zobaczcie, tak wygląda domek z przodu teraz. Świętego Antoniego, bo to jest święty Antoni. Obrysowałem też taką rameczkę, mu zrobiłem, żeby się ładnie prezentował. A w środku, w domku też już jest skończone. Pokażę Wam, zobaczcie. Wszystko wykafelkowane, wyfugowane. Teraz tu jest gotowe na izolację. Te narzędzia wszystkie właśnie będę wynosił do tego garażu. Będę miał swój garaż, bo tu będziemy po prostu robili już kominek. Czy jesteś bardzo religijny? Cóż to za pytanie, ale mogę odpowiedzieć. Mogę odpowiedzieć na to pytanie, czy jestem religijny. Wierzę w dobro, tyle powiem. Wierzę w dobro. Jak jest zło, to jest dobro.
i ja wierzę w dobro. Nie wierzę nie wiem, czy nie wierzę, to jest za grubo powiedziane. Nie wierzę w Kościół jako instytucję. Zbyt dużo tu jest manipulacji, złodziejstwa i innych rzeczy. Także od Kościoła jest daleko, z daleka. Ja wierzę w dobro. I to najważniejsze jest dla mnie. Ja się kieruję tą zasadą wiary w dobro. A Kościół to jest tylko instytucja. I tyle w tym temacie. Na pewno są tam jacyś dobrzy ludzie, ale generalnie tak. Czyli garaż po prostu będę stawiał sobie tutaj, z tej strony. Tu przy końcu budynku go postawię. Także podstawę na pewno teraz to będę robił. Będę budował tutaj tą podstawę taką betonową. Mam tyle gruzu, że po prostu zrobię ramkę, wysypię w środek gruz, zaleję to warstewką. Nie będę za dużo robił po prostu, bo kto wie co tam w przyszłości, może to będę przenosił. I tu będę garaż stawiał właśnie z tej strony. I do tego garażu będzie wszystko przenoszone, żeby właśnie w środku przygotować już na izolację, na kominek, żeby na zimę kominek był już, można było się ogrzewać. Jaka jest Twoja wymarzona destynacja? Moja wymarzona destynacja? Powiem tak, to jest następny wielki plan. Jak już mówiłem, za 5-6 lat. Motor na pewno wcześniej kupię, ale chcemy Harley'em na pewno. Harley Ultra HD, takiego chcę kupić, żeby moja żona wygodnie sobie z tyłu siedziała. I bardzo mi się w ogóle podoba ten Harley. Ja wiem, że tam dużo osób powie, Harley się psuje, ale to jest Harley, to jest cała otoczka. Także nie chodzi o to, czy on się psuje, czy nie psuje, to akurat mało ważne. No, Skubi, rzucimy Ci piłeczkę. Skubi, masz? Europy i Ameryki. Ameryka to jest taka największy plan, bo myślę, że rok to jest minimum, żeby motorem. Tutaj farmę na pewno znajdziemy kogoś, kto sobie na farmie będzie chciał posiedzieć, popodlewać roślinki, odpocząć, czy z rodziny, czy gdziekolwiek. To nie jest na pewno problem. A my sobie pojedziemy Harley'em pozwiedzać Europę, Amerykę. Także przeznaczenia jest dużo. Miejsc, które zwiedzić. No w Europie jest jeszcze mnóstwo miejsc do zwiedzenia. W Ameryce jest cała Ameryka do zjechania. Także mnóstwo. Możesz polecić jakieś dobre strony z nieruchomościami. Ale tutaj w Portugalii pewnie Ci chodzi, no to Remax ma bardzo duże oferty. Pisze się Remax na końcu X. Remax i Era. Era jest taka agencja też. Tutaj znajomi właśnie znaleźli przez Erę teraz. Złożyli ofertę, została ona zaakceptowana. I taka ciekawostka. Złożyli ofertę 20% niższą i została zaakceptowana. Tu jest w Portugalii tak, że jeżeli im powiecie ofertę, na przykład jeżeli nie ma co się bać składać niższej oferty o 20%, bo ich tam było, nie pamiętam dokładnie za ile, było około 80, a oni dali 60 chyba coś, ale nie ma co się bać składać niższej oferty, bo jeżeli oni nie są w stanie negocjować, to od razu Wam powiedzą nie, bo właściciel nie chce i tego. A jeżeli na przykład działka jest, tak jak oni kupowali działkę jako projekt, to było widać od razu, że to jest projekt, po prostu tam jest dużo do zrobienia, ale oni na przykład mieszkają w Anglii i biorą to jako projekt, że nie chcą się tu od razu wprowadzać, tylko będą to ileś lat robić i oni się jakby, dla nich to jest długotrwałe, oni za ileś lat dopiero chcą się tu wprowadzić, czyli dalej pracują w Anglii,
tu sobie będą robić, remontować i się nie boją, że to jest projekt, że jest dach do zrobienia, że jest tamto. I z reguły właśnie takie projekty, które mało osób chce to kupić, tam właściciele spokojnie od 20% Wam zejdą z ceną, bo wiedzą, że to przykładowo przez ileś miesięcy ludzie to oglądają i nie chcą tego kupić. A jeżeli jest atrakcyjna działka, no to ostatnio tutaj bardzo dużo Holendrów, bardzo dużo Niemców, tam z panią z agencji rozmawialiśmy i to widać, nawet tu same holenderskie, niemieckie rejestracje przyjeżdżają, jeżeli coś jest atrakcyjne, no to po prostu to schodzi momentalnie. To nawet się nie bawią w oferty, tylko idzie, schodzi. No i bardzo ceny poszły do góry, nie? Jeżeli coś było w tamtym roku za 30 000, duży skok, a za rok rozmawialiśmy ze znajomym Holenderem, który chciał kupować i kupował 3 lata, bo co roku jak przyjeżdżał i chciał kupić, no to cena szła o 20 000 do góry i w końcu pożyczył gdzieś tam pieniądze i kupił. Hej Kamil, ja już po tripie w Portugalii widziałem piękną w dystrykcie Leira, prawnik mi ją sprawdza, może w tym roku już kupię. No tak, no bo jeżeli coś jest atrakcyjne, dajesz ofertę, dajesz prawnika i trzeba kupować, no bo mówię, za rok to albo tego już nie będzie, jeżeli było atrakcyjne, bo już tu czasami po tygodniu nie ma. A jak coś stoi, zrobisz wywiad, wiesz, że stoi dłużej, a masz wizję, masz, tak jak my mieliśmy wizję, że my wiedzieliśmy, co chcemy z tym zrobić. Dla niektórych osób było to nieatrakcyjne, bo przy ulicy, bo coś, ale my mieliśmy wizję i dlatego zaniżyliśmy cenę niżej, daliśmy tyle, co my chcieliśmy i oferta została zaakceptowana. Michał Sujczyński, pozdrawiam Cię Michał, kupuj motorek, ja Cię bez niego nie widzę. Nie wiem, ja w turystykach gustuję ostatnio, ale mam 2, jeden turystyk i jedno o klasycznym wyglądzie, choć Ty miałeś piękną Hondę. Tak, miałem Hondę, tutaj by Honda Afryka moja pięknie sprawdziła, ale po prostu ja chcę Harley'a kupić, no bo jak się wybieram, powiedzmy, w Ameryce na pewno nie Harley'a chcę kupić tu i zjeździć Europę, ale w Ameryce chcę kupić Harley'a, przykładowo nie ciągnąć Harley'a stąd, tylko kupić tam i później sprzedać ewentualnie po jakiejś tam podróży, nie wiem ile to będzie podróż, ale sprzedać ją tam na miejscu, jego Harley'a. A tutaj przyszło więcej osób, to pokażę Wam jeszcze raz domek, jak wygląda. To taki bonus dla wszystkich, którzy przychodzą na żywo. Tak wygląda domek, nie jest to jeszcze na filmach, bo tam chyba jest do tyłu, nie wiem czy jest czy nie jest, ale tak wygląda teraz domek. Także wygląda przepięknie, tu samochody prawie wypadki mają, hamują na ulicy i nie żartuję, no ale zwalniają, naprawdę. Zwalniają, tak wygląda domek. Dla tych, którzy nie widzieli, tak wygląda w środku. Przygotowany już jest, bo znajomi przyjeżdżają w poniedziałek. Pozdrawiam Sylwekania i znajomi. Tak wygląda w środku. I jesteśmy przygotowani. To pójdzie do garażu, który kupiłem. I to tu będzie kominek. Tu będzie podłoga, tak jak już mówiłem. To jest wszystko przygotowane na izolację już, na wstawianie kominka. Jest podłoga, domek jest wykończony oprócz rynien. Ale mówię, spowalniamy teraz, wszystko będziemy dużo wolniej robić, bo ta podłoga, ten dach to po prostu, no było dużo, tak? Było dużo tego, troszkę jesteśmy przemęczeni. Cześć, witaj Portugalczyk, witaj, siemano. Nowy materac, nie, to nie jest nowy materac, to jest ten materac, który się tam przypalił, ale jakby cała struktura, ja to wycięłem. To co się przypaliło, cała struktura materacu jest zachowana, także prześcieradło tylko na niego pójdzie i będzie ok. Na razie styknie. Nie jest on jakby spalony nigdzie, z zewnątrz się po prostu spalił trochę tam w rogu ta tkanina. Także nie ma go co na razie wyrzucać, bo materac jest sprawny. Nie śmierdzi, nie tego, wszystko tam, to co było czarne to wycięłem.
jest ok. Nie wiem, czy widzieliście, tam gdzieś wrzuciłem to na moje story i na tym. Byliśmy też z wizytą, to była wizyta towarzyska, nie nagrywałem niczego, ale byliśmy u podróżowania. Zwiedziliśmy, bo oni też tutaj mają farmę, tylko że bliżej w stronę Lizbony. I odwiedziliśmy ich, spędziliśmy bardzo miły czas. Zjedliśmy pyszny obiadek, rybkę i owoce morza. I fajnie sobie pogadaliśmy. Także, ale mówię, nie nagrywaliśmy nic, bo to była wizyta towarzyska, żeby się zapoznać. Wszystko na spontanie. Wkleiłem tylko takie tam zdjęcie z nami razem i to też tam będzie chyba w którymś przyszłym odcinku. A tak gdzieś tam jest to na Instastory, na Instagramie i gdzieś tam na TikToku wrzuciłem i na Facebooku, także ktoś pewnie widział. Tak, no domek naprawdę nabrał wyglądu i bardzo nam się podoba. Nie tylko nam zresztą. Cudownie wygląda ten domek. A jak będzie skończony w środku, to jeszcze będzie piękniej. Tak, prezentuje się niesamowicie. Mówię, tu tylko jeszcze rynna, jakieś kupimy takie może stare beczki, takie żeby wodę zbierać, jakieś, widziałem takie wazy są też w Portugalii, stare wazy, może takie wielkie wazy, widziałem ostatnio ktoś wiózł takie chyba na oliwę, czy nie wiem na co to, takie wielkie wazy i łańcuch zamiast na przykład oryginalnej rynny, to taki łańcuch, żeby ta woda po łańcuchu, bo widziałem też gdzieś to takie coś. I na pewno zaczniemy skupować takie jakieś stare pługi, stare koła, takie młyńskie chciałem powiedzieć. Stare koła drewniane, jakieś rzeczy takie stare, żeby sobie gdzieś tu układać przy studni, przy tym. I będzie to wyglądało przecudownie. Piszcie, czy macie jak basen. Basen na razie stoi, nie wykańczamy go, no bo czekamy na wypełnienie się studni, bo w studni jest ledwo wody na nasze potrzeby. Cały czas dłużej się zbiera co jakiś czas i z tej dużej dopompowujemy do małej, ale nie ma tyle wody, żeby zalać cały ten basen, wypełnić. Także jak tylko woda będzie, to zaczniemy basen wypełniać, żeby się sam filtrował przez te kamienie. Mówię, to nie jest taki ważny projekt, żeby ten basen na razie kończyć, bo na razie będziemy pchali prawnika, architekta, żeby dostać te pozwolenia na grilla, bo są złożone, znak zwolnij, musicie też postawić. No tak, dokładnie, to ja już mówię, zwolnimy trochę, ale tym bardziej, że czekamy teraz na te zezwolenia prawnika, żeby potwierdzić, czy możemy tego grilla, no grilla na pewno będziemy mogli stawiać, ale jak tylko to pozwolenie będzie, no to ruszę z grillem, żeby od sezonu następnego zacząć. Od kwietnia, maja chcę z tym grillem ruszyć. Dlatego to jest taka najważniejsza rzecz, poza wykańczaniem w środku domku, powiedzmy powoli. No dlatego dach jest zrobiony, kafelki są na podłodze położone i można spokojnie przez ten okres, który będzie padały deszcze. No wiadomo, te deszcze nie padają tak cały czas tutaj od października, bardziej powiedzmy luty, marzec, tak? Deszcze ostro padają. No chcę teraz tutaj wymurować podstawę pod garaż, bo to jest takie prawie 4 metry na 3, czyli tu będę z boku budował na garaż, bo ten garaż w tygodniu teraz pewnie przyjdzie i on nie ma podłogi, ten garaż, czyli muszę wymurować taką, powiedzmy, wylewkę zrobić, żeby było fajnie proste, także to jest taki plan. Też pomalowałem studnię na biało, bo przyszła, nie wiem czy to też widzieliście, przyszła właśnie i aha, na pewno będę taka mała rzecz to wybudowanie takich powiedzmy zabudowań na pompy,
na tą pompę. Tu zobaczcie, przyszedł krąg i przyszła ta pokrywa kręgu, to pomalowałem na białym i tam z boku gdzieś czarna folia, to jest pompa i tą pompę będę zabudowywał taką fajną drewnianą konstrukcją z tych desek, co mi zostały od tej konstrukcji tam. Tam jakieś fajne wazy, postawimy jakieś kwiatuszki, żeby to ładnie wszystko wyglądało. I tak, będę zabudowywał te pompy, będę tutaj, ten garaż będzie stał, no to wylewał tą podstawę na garaż. Też tutaj będzie ten taras wylewany, ten cały gruz chcę po prostu włożyć w ten taras. On będzie wylany, tu będą jakieś fajne kafle na nim, będzie murowana podstawa i pergola od góry. To takie robótki powiedzmy pomiędzy, ale to wszystko mówię, to wszystko nie będzie już takie na wariackich papierach, to wszystko będzie dużo wolniej, tempo będzie zwolnione, bo tak jak mówiłem, jesteśmy przemęczeni, ten dach, ta podłoga, to wszystko, to tempo, które narzuciliśmy tu od stycznia, nas trochę wykończyło już. Pozdrawiam serdecznie, ładnie już wygląda wasz domek. Tak, no też mi się bardzo podoba. Słuchajcie, jest niedziela, na pewno czas na sajderka. Mam tu taką specjalną markę w Portugalii. O. Zobaczcie, tak pięknie, ci co nie widzieli, wygląda to w kaflach. Nie pij na live, bo znowu cię zbanują. To jest orężada, to nie jest piwo. Może go. Tak. No tak, no dokładnie. Pytanie, co tam można na tych live'ach, co nie można, tak? Na pewno nie można pokazywać broni. To już wiadomo, śrutowej nawet. Ale chyba pić orężadę można. Zobaczcie, butelka do orężady. Na pewno później pojedziemy sobie gdzieś na obiadek, bo zawsze w niedzielę staramy się gdzieś pojechać sobie na obiad, zjeść jakieś. Fajnie tutaj, że tutaj na przykład też dalej robią takie domowe frytki. Jeszcze chyba w żadnym miejscu się tu nie spotkałem, żeby były mrożone frytki. Wszędzie są takie prawdziwe domowe. Ile do tej pory zainwestowaliście w farmę? No powiem Ci, że trochę poszło na tą drogę, na to wszystko. Myślę, że mógłbym szczerze powiedzieć, że poszło z 40. To nie tylko na farmę, ale też życie, wszystko to, tamto. Myślę, że odkąd kupiliśmy farmę, to gdzieś koło 40-50 tysięcy euro poszło. Czy więcej kamperów się zatrzymuje u Was? Dużo więcej, tak. Czym wypełniłeś szczelinę pod dachówką? Ładnie to wyszło. To zwykłymi po prostu płytami pomalowanymi na biało. To robił Lee. A właśnie, bo jest więcej osób. Z Lee już się pożegnaliśmy. Jak widzicie, tam kamper już nie stoi. Oni ruszyli dalej w swoją drogę. No bo tak byliśmy umówieni, że będą u nas te 3 tygodnie. Skończymy dach, skończymy ten. I tak jeszcze nawet pomógł mi z malowaniem domku. I się rozstaliśmy. I Lee też zrobił mi właśnie, bo to on gdzieś tam w Turcji widział. I Lee mi zrobił właśnie te właśnie wykończenia dachówek, o których tu mówicie. To
Także tu brakuje tylko rynna, ale te właśnie wykończenia zrobił Lee i pomalował na biało. No super to wygląda, też mi się bardzo podoba. Bo nie dosyć, że to zabezpiecza, tak jak on mówił, że oni to robią w Turcji. Nie wiem, czy są też takie, można kupić, przecież gotowe chyba gdzieś widziałem. Z blachy czy coś takie też robią, ale to zabezpiecza, żeby tam ptaki nie wlatywały. No i też wiatr jakby nie podbija, nie dmucha w ten. A czasami naprawdę, bo tu nie mamy tyle drzew na tym terenie, no to czasami na naszym ten wiatr potrafi się nieźle rozhulać. Nie wiem, czy widzieliście, jak tam mój syn był, chyba byliśmy na basenie i akurat taka mini trąba powstała powietrzna. W którymś to odcinku jest, jak mój syn chyba jest. I zaczęło ostro wiać, taka mini trąba z piaskiem się zrobiła. Czasami raz w miesiącu tu się tak potrafi wiatr nieźle zerwać. Pozdrawiamy, my już w Polsce. Pozdrawiam Wiesław, pozdrawiamy Was. Czy wypełnienie... to już było. Tak, jeżeli... To ja już mówiłem, tu w budowlance jest bardzo dużo pracy. Także nie ma obawy, że powiedzmy gdzieś tam coś zabraknie funduszu czy coś, bo no jest tu w budowlance bardzo dużo pracy u ludzi z zagranicy, u Niemców, u Anglików, u Holendrów. Ja jako stolarz, powiedzmy przecinek budowlaniec, coś tam potrafię w tej budowlance zrobić, no to nie mam problemu tu, żeby spokojnie za tą stawkę mówimy do 100 euro dziennie. Możesz spokojnie tutaj robić. 100 euro dziennie to jest taka stawka tu naprawdę. Nikt tu się nie obraża tutaj za 100 euro dziennie. Także to jest całkiem fajna stawka i w razie czego można sobie zarobić. Piszcie, czy macie jeszcze jakieś pytania. Widzę, że coraz więcej osób na tych live'ach, bo kiedyś było powiedzmy 40, 60, 70. Teraz już nawet jest 150. Także fajnie. Cieszę się bardzo. Pozdrawiam wszystkie nowe osoby. Pozdrawiam z całego świata Europy, bo wiem, że są tu ludzie i z Europy całej, i z Ameryki nawet. Także pozdrawiam wszystkich gorąco. Mój band też jest na live. Nie wiem o co. Mój band też jest na live. Nie wiem, co to znaczy. Mój ban. Wszystko wskazuje na to, że będziemy sąsiadami. Bemposta nas urzekła. No, jest tu naprawdę fajnie i pięknie. Cisza, spokój. No jest, bo widzisz komentarz. Czyli mój ban, ale kto cię zbanował? Nie wiem kto cię zbanował. Czy mówisz, że YouTube cię zbanował, ja cię zbanowałem? Jeżeli ja cię zbanowałem, to pewnie cię zbanuję znowu, jak coś napiszesz. Robisz własne wino. Nie robię jeszcze własnego wina, bo nie mamy jeszcze swoich, powiedzmy, drzewek owocowych. No owoce to nie jest problem, bo można kupić winogrona czy owoce. Na razie po prostu nie mam czasu, żeby zająć się jakąkolwiek produkcją, powiedzmy, swojego winka czy czegokolwiek, no bo nie mam fizycznie na to czasu. Mam takie plany dalekosiężne, żeby coś swojego robić. Jakieś wineczko, naleweczkę, coś takiego, bo to zawsze fajnie mieć swoje rzeczy takie. Jakieś, powiedzmy, ja lubię bardzo pikantne rzeczy. Kupiłem tu ostatnio na markecie takie, powiedzmy, jak to powiedzieć? No takie własnego wyrobu pikantne właśnie
z papryczek ktoś tam sprzedawał. Lubię pikantne rzeczy. Są tutaj ludzie mieszkający już od dawna w PT. Zapraszam do pytań. Zapraszam do pytań. Tak, poznaliśmy tutaj też taką starszą parę, która mieszka już od dawna tutaj w Portugalii. Wrzuciłem też tam farmę Marcina, który też ma kupioną bardziej tam bliżej Coimbry farmę i tam akurat jest, na przykład jest tam zupełnie inna też pogoda, można powiedzieć, co Marcin może potwierdzić, bo jest to oddzielone tym pasmem górskim i jednak te góry tutaj zatrzymują ten zimniejszy front. Tam już temperatura jest, mówimy, nawet 10 stopni różnicy. Czy święta Nowy Rok spędzacie tutaj, czy w Polsce? A raczej te święta spędzamy tutaj. Już na 90% mogę powiedzieć, że te święta i Nowy Rok spędzimy tutaj. A dalej tak daleko nie wybiegam jeszcze myślami. Nie wiem, czy jak tam wakacje, bo to mija teraz we wrześniu rok, odkąd wyjechaliśmy z Polski. To znaczy nie, sorry. Tak, na koniec września wyjechaliśmy z Polski, bo byliśmy 2 miesiące w Polsce, załatwialiśmy paszporty, dowody, jakieś tam rzeczy i teraz właśnie na koniec września minie dokładnie rok. A powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że jakby minęło przez to, że cały czas projekty, praca, to tamto, wydaje się mi jakby 5 lat minęło, a to dopiero rok. Od wyjazdu z Anglii, z Polski, bo wyjechaliśmy z Anglii, później jeździliśmy trochę po Europie, tutaj szukaliśmy tej farmy, później pojechaliśmy do Polski w sierpniu i byliśmy sierpień, wrzesień w Polsce i teraz na koniec września minie rok, jak z Polski wyjechaliśmy tutaj właśnie. Chodzi mi o to, że możesz Ty także pytać o coś tutaj na czacie ludzi, którzy mieszkają od dawna w Portugalii. Powiem Ci, że teraz nie przychodzi mi za bardzo nic do głowy. Raczej wszystkie już takie rzeczy mamy rozwiązane, które nie wiedzieliśmy. Mamy tu właśnie parę też znajomych, którzy nam pomagają w niektórych rzeczach, które nie wiemy. Teraz też od 30 września idziemy na klasy 2 razy w tygodniu będziemy chodzić na portugalski, który jest zupełnie za darmo. Real czy Barsa. Ja lubię oglądać czasami dobry futbol na poziomie mistrzostw albo dobrych tam drużyn, ale nie jestem tam za żadną drużyną, nic nie wspieram. Także zaczniemy na portugalski chodzić od końca września, 2 razy w tygodniu, także myślę, że do następnego roku ten portugalski trochę podszlifujemy. Raz napisałem, co trzeba zjeść, jak masz zawał, żeby rozszerzyć naczynia krwonośne, potem, że po wpadały bardzo obraźliwe. Nie, no ja takich rzeczy, na pewno mi nie powiesz, że ja takie rzeczy, żadnych rzeczy takich nie banuję. Jakiegoś pozytywnych komentarzy, jakiś nie banuję takich rzeczy. Także jeżeli napisałeś coś o zawale, czy tam powiedzmy o klapie do studni, na pewno tego nie zbanowałem, bo nie banuję takich rzeczy. Konstruktywną krytykę ja sobie cenię, czytam, wyciągam wnioski, jeżeli to jest coś mądrego, ale jeżeli coś chamskiego, obraźliwego, to tak, takie komentarze są banowane, ale na pewno nie zbanowałem Cię za to, że napisałeś mi, że zwierzęta by wpadły do studni. Także słucham Cię od dawna, ale szkoda, bo część spraw możesz łatwo się dowiedzieć, a nie poruszać się trochę jak dziecko we mgle. No wiesz, to ciężko tak określić, o które sprawy Ci chodzi, czy tam, nie wiem, o jakie sprawy Ci chodzi, że poruszam się jak dziecko we mgle. Wiesz, ciężko mi stwierdzić, co ja muszę się spytać, czego się nie muszę spytać. Uczę się na błędach jak każdy.
wiadomo, że może popełniłem jakieś błędy, może coś, może o coś powinienem się spytać, a może taki mam charakter, że się nie spytałem i tyle, no. Ale mówię, no ja przyjmuję każdą konstruktywną krytykę i nie mam problemu, żeby ktoś tam coś powiedział i wyciągnąć z tego wnioski, nauczyć się czegoś od kogoś, kto po prostu coś już wie, nie ma problemu. Mówię, nie toleruję tylko chamstwa, obraźliwych rzeczy, a cała reszta na pewno nie banuje ludzi za jakąś krytykę czy coś. Czy że coś mogłem zrobić tak, czy coś mogłem zrobić inaczej. Co do budowy, to ciężko o porady. Tak, dokładnie. O, bardzo dobrze, że to napisałeś. To właśnie nawet jak byliśmy u podróżowania, to też z Łukaszem o tym rozmawiałem, że często filmy nagrywamy jakby z opóźnieniem. Wy je widzicie z opóźnieniem. Ja nagrywam je, czasami potrafię złożyć 3 filmy do przodu, tak? Czyli jak wy oglądacie ten film i dajecie mi jakąś radę, no to już dawno jest zrobione, zbudowane i ciężko przyjąć tą radę czy tę krytykę, skoro to już jest zbudowane i zrobione i ten błąd już jest popełniony dokładnie. Bo filmy są nagrywane wcześniej. Ja nie mam takiego aż dużego poślizgu. Jest to tylko czasami, powiedzmy, parodniowy poślizg, najdłużej tygodniowy. Ludzie myślą, że live budujecie. No nie budujemy live. No, to są filmy. Live to jest teraz. Teraz mamy live i to się dzieje na live. A film jak nagrywam, zresztą większość osób wie, że film jak nagrywam, montuję go, zanim ja go zmontuję, zanim ja go wrzucę, no to mija z reguły tydzień, tak? Tak samo na Kiki Świat. Tak, oglądam Kiki Świat i dokładnie też on ma na imię Kamil, także pozdrawiam Kamil z Kiki Świat. I też właśnie Kamil jak nagrywa, ludzie mu piszą, a bo tu nie zrobiłeś tego, nie zrobiłeś tamtego, nie zrób to tak, ale on no, nie może tego zrobić, bo dokładnie to nie leci na żywo. On te filmy pewnie, słuchajcie, przy tak wielkiej oglądalności, gdzie on ma już 500 000, on te filmy nawet czasami pewnie i nagrywa miesiąc wcześniej, nie? Także to już w ogóle. No chyba nie, on tam może tydzień ma poślizgu albo ileś tam dni, ale rzeczywiście jest to nagrywane wcześniej. Wcześniej jak były 2 razy w tygodniu, to bardziej na czasie. Tak, no jak ja nagrywałem daily vlogi, tylko że no nie nagrywam tych daily vlogów, bo witam serdecznie, pozdrawiam Animus. Nie nagrywam daily vlogów już, bo było to zbyt uciążliwe, żeby nagrywać codziennie, montować codziennie. No po prostu na dłuższą metę jest to samemu bardzo ciężkie i niewykonalne praktycznie. Trzeba mieć dużo zaparcia, żeby te daily vlogi nagrywać i samemu montować i robić tak jak powiedzmy podróże wojownika, na przykład z tego co wiem, to on już ma kogoś, komu wysyła te materiały, on to obrabia. Nie wiem jak tam reszta, która nagrywa daily vlogi, no ale podejrzewam, że większość z nich ma już swoich ludzi. No ale mówię, no żeby zarabiać takie pieniądze, to trzeba mieć co najmniej, myślę, 100 000 subskrybentów, żeby jakieś logiczne pieniądze zarabiać. Ja wam mogę szczerze powiedzieć, przy moich subskrypcjach zarabiam $100–120 maksymalnie miesięcznie, także no w Polsce to są jakieś pieniądze, tutaj jest to powiedzmy na paliwo. Jedno moje zatankowanie to jest, no wiecie jakie są ceny teraz paliwa, paliwo jest tutaj za €50. Najtańsze paliwo jakie jest to chyba €40 coś gdzieś tam, a tak €50, nawet do €80. Duże są tu wahania między stacjami paliw w Portugalii. Zresztą w Polsce chyba też z tego co pamiętam były zawsze te wahania, że na tej stacji tyle, na tej tyle. Hej, czy to idzie na żywo? Tylko sprawdzam jakie temperaturki teraz w nocy. Tak, to idzie na żywo. Tak, temperatury spadły.
Już nie ma 40-stopniowych upałów, teraz jest 30 max, dzisiaj 27, jutro znowu wraca na 30, a w nocy już spadło na 9 stopni, 10 stopni. Także noce są już chłodne, nie ma takich po 17-20 stopni. Już są bardziej temperatury takie po 10 stopni w nocy. Fotowoltaika, jak tam fotowoltaika? No to był bardzo dla nas, o właśnie, fotowoltaika. To był bardzo pouczający dla nas pobyt, jak Li był tutaj, bo daliśmy im, żeby się mogli podłączyć do nas do prądu i oni mieli starego kampera, który był przez ich stary system, stare baterie, to wszystko ciągnęło i potrafili nam przez noc praktycznie baterię do zera wyciapać. Rano raz się zdarzyło, że ta bateria, coś tam nie wiem co mieli włączone, czy klimę, czy nie wiem, ale po prostu rano bateria piszczała, była do zera wyładowana przez noc. Także nauczeni tym, zamówiliśmy na zimę, z Marcinem już rozmawiałem, ten, który mi przywoził te panele, i będziemy sobie brali drugą baterię, czyli żeby zamiast 5 kW mieć tutaj 10 kW zimą, bo jednak 5 kW pomimo paneli słonecznych nie potrzebuje, bo te panele wytwarzają ogrom. W ciągu godziny potrafią ogrom wytworzyć, ale ten bank energii, czyli tą baterię, muszę mieć większą na pewno na zimowe dni. Na nasze potrzeby na pewno nie, ale wolimy mieć lekki zapas, bo dodamy tu parę rzeczy, dodamy jakąś tam tą lodówkę, zamrażarkę, coś. Później jak będziemy mieli grilla, coś, także kupimy sobie te drugie 5 kW. Te drugie 5 kW kosztuje, z tego co chyba mówił Marcin, koło 5000 zł. Te następne 5 kW, które ja mogę spiąć z moim, bo one się szeregowo spinają. Tak, tu oni mieli ten kamper ich był naprawdę stary i tam ta lodówka na pewno ich dużo zżerała. Tak, w Hiszpanii jest taniej, ale nie przy granicy. Przy granicy widziałem, że ceny są takie same jak tu albo wyższe, a gdzieś dalej w Hiszpanii, tak, z tego co wiemy, jest taniej. Kuba, dziękuję, piękna robota. No dla tych nowych osób, które jeżeli ktoś doszedł nowy, no to pokażę jeszcze raz z zewnątrz, jak wygląda domek. Teraz tak się pięknie prezentuje. No wygląda mega, bardzo mi się to podoba. To malowanie, wszystko wygląda cudownie. Teraz powoli w środeczku, jak zrobimy, będzie wyglądało pięknie. Adrian, znak zapytania. Nie wiem czemu Adrian dajesz znak zapytania. Czy masz jakieś pytanie? Zmiana kolosalna. Tak, no. Wygląda przepięknie. A jeszcze tutaj u góry, tam przy dachu muszę dać silikony akrylowe, wykończyć te takie przerwy, tam jakieś nierówności. Bo już zacząłem gdzieś to tam powiedzmy wyrównywać, ale miałem tylko jedną tubkę tego silikonu. Pokażę wam. Miałem jedną tubkę silikonu. O, tutaj widzicie, przy tym, gdzie jest święty, tam u góry są takie a tutaj wykończyłem tym silikonem ładnie i tu mi się skończyło. Czyli tam będę ładnie wszystko to wypełniał silikonkiem, żeby były fajne przerwy, jakieś tu powiedzmy silikonkiem takie przy tym kamieniu ładnie, żeby to wszystko. Studnia, zobaczcie, ci co nie widzieli, na biało, pięknie. Witam Kamil, czy ty masz tatuaż Castes na ręce i co oznacza? Na którejś ręce? Tak, mam tu, to jest mój projekt, bo lubię jeździć motorem i to jest taka świeca, tłok, moja data urodzenia i tam jakaś taka czaszeczka motocyklisty z flagą. A gdzieś tam mam jeszcze jakiś tam rybę koi, coś tam powiedzmy smoka z tyłu. Nie szkoda zasłaniać pięknego domku garażem. Nie będę go garażem zasłaniał,
Ten garaż będzie tu na samym końcu tylko i on nie ma takiej wysokości, on ma 1,90 m wysokości, czyli on będzie tu powiedzmy do tego kamienia i tylko będzie na część tego domku. No chcę go tu, nie wiem, to jest fajny garaż. Zobaczycie, to nie jest taki garaż, on jest fajnie pomalowany, będzie się fajnie. Zresztą na razie jeszcze myślę, bo nie jest jeszcze postanowione do końca, gdzie ten garaż będzie stał, czy może tam. To jest taki wybór, bo jest już utwardzone, łatwo tam tylko wylać taką wylewkę i ale zobaczymy. Bo tak oczywiście myślimy o tym, czy żeby tego nie zasłaniać, żeby gór nie zasłaniać, żeby zachodu słońca nie zasłaniać, także z której strony nie myślimy, zawsze tutaj jest piękny widok, powiedzmy, no nie patrzcie na te graty, ale tu jest piękny widok, bo tu będzie to patio i tu będzie piękny widok na góry, dlatego tu, gdzie te białe płyty teraz stoją, ten garaż miał stać, ale tu będzie źle wyglądał. Tak, nie zaciekało na ściany. Także powiedzmy, o zobaczcie tutaj Skubiego. Zobaczcie, co tu się dzieje. Taki duży pies. Baby. Także z garażem nie jest do końca jeszcze postanowione. Zobaczymy jak przyjdzie, pomyślimy, żeby właśnie nie oszpecić z czegoś dokładnie. A jak z językiem? Właśnie mówiłem to przed chwilą. Od końca września idziemy już 2 razy w tygodniu do klasy portugalskiego, która jest za darmo, rząd to stawia. I prowadzi to Portugalczyk, bo ja byłem już na tej klasie, tylko że już była zaawansowana, dlatego zrezygnowałem. Garaż podziemny, tak, pod domkiem. Kamil, nakręciłeś odcinek o domu z działką twojego znajomego. Były tam pytania o cenę, ale nie wiedziałem, czy odpowiedziałeś, czy możesz odpowiedzieć, ile to kosztowało. No właśnie nie mogę powiedzieć, dlatego nie ma tam, jak się może domyśliliście, nie ma tam ceny, dlatego że Marcin po prostu nie życzył sobie, żeby tam była cena z jakiejś tam, powiedzmy, ma prywatne powody i trzeba to uszanować. Dlatego ceny właśnie tam nie było. Bardzo dobrze, język to podstawa. Tak, no ja nigdy nie, jak do Anglii wyjechałem, to znałem angielski, bo miałem maturę z angielskiego, uczyłem się angielskiego i to nie był dla mnie problem. Ale teraz widzę, jak to jest bez języka właśnie tu w Portugalii. To jest naprawdę nie. To trzeba się tego języka nauczyć. Angielski tu jest bardzo dużo osób nie mówi po angielsku albo nie chce mówić po angielsku i jak cokolwiek się starasz mówić po portugalsku, zupełnie inne podejście jest do ciebie. Cokolwiek do nich po portugalsku zaczynasz tam dukać, oni już inaczej z tobą rozmawiają zupełnie tutaj. Jasne, rozumiem, dzięki za odpowiedź. Czy macie zamiar podjąć pracę w Portugalii, czy tylko z farmy żyć? Nie, chcemy żyć tylko z farmy. Żadnej pracy tu nie zamierzam podejmować. Mówię, jeżeli będzie jakaś za ileś lat sytuacja kryzysowa, że coś się nie uda, ja opcję zawsze mam, bo tak jak mówiłem, tu dobre stawki są dla stolarzy, żeby pracować. Już miałem wiele jakby ofert pracy i robienia rzeczy dla ludzi z zagranicy, dla Niemców, bo znam angielski, dla Niemców, Holendrów, Anglików, także z tym nie ma problemu. Jakby zaistniała taka potrzeba do pracy, zawsze mogę iść, ale nie zamierzam raczej. Nie zamierzam podejmować tu pracy, dlatego ta Park Fortnite się całkiem fajnie kręci, jakieś grosze z tego wpadają, coraz więcej tych kamperów przyjeżdża, coraz większe oceny mamy pozytywne, ludzie są bardzo zadowoleni. Jeszcze będziemy tu z czasem po prostu dodawać rzeczy, które ulepszą ten całe doświadczenie z tymi kamperami, jakieś światła, jakieś żywopłoty, takie rzeczy. I dlatego to wszystko będzie się polepszało. Mam takie może prywatne pytanie, ale z czego żyjecie, skoro na razie nie generujecie przychodów na dzień dzisiejszy z farmy, a budowanie, bo są to spore koszty. No,
o pieniądzach się nie mówi. My nie jesteśmy, powiedzmy, świeżej daty, po prostu zaoszczędziliśmy swoje przez lata, sprzedaliśmy dom w Anglii i mamy oszczędności i tyle. I stać nas po prostu, żeby mieć na to, co my tu wymyśliliśmy i na jakieś tam życie. Oglądam Was od początku i trzymam kciuki. Dziękuję bardzo, Pani Urszulo. Super, dziękuję, Adrian. Tak, no po prostu grunt to mieć jakiś plan. Jakiś plan. My mamy ten plan główny, który, no ten Park Fortnite, nie przychodzi to nie wiadomo, jakiś tam, o jakaś mucha się do mnie przyczepiła. Nie przynosi to nie wiadomo jakichś dochodów, ten Park Fortnite, ale jakieś tam pieniądze wpadają i zrobimy też tego grilla. Także głównie będziemy bazować pewnie na tym grillu i miejmy nadzieję, że ten grill przyniesie jakieś w przyszłości dobre dochody. Też mieszkam w UK 17 lat na PLN. Jak to się mówi? Na chleb jest. Tak, dokładnie. Jak przestajecie płacić rachunki, nie macie żadnych rachunków, nie generujecie żadnych kosztów, to nagle się okazuje, że nie potrzeba tak naprawdę wiele tych pieniędzy. Wiadomo, że są tu jakieś projekty na razie, ale jako życie tych pieniędzy bardzo mało trzeba. Jeżeli nie ma się jakichś wygórowanych standardów, a ja takich nie mam, to na samo przeżycie bardzo mało pieniędzy potrzeba. Powiedziałbym, że za 1000 euro we dwójkę można spokojnie bez rachunków przeżyć. Mówię tylko o życiu, tak? Czyli paliwo, jedzenie. Spokojnie za 1000 euro miesięcznie można żyć. I to mówimy spokojnie. Oglądam Emila dokładnie tak jak mówisz. Tak, no jak się policzy, powiedzmy, paliwo, policzy się ile się wydaje na jedzenie, to no 1000 euro na 2 osoby, mówię, to jest spokojnie. Także ja myślę, że jak ktoś sobie jako sama osoba planuje gdzieś pojeździć, ma jakiś tam chętkę, żeby dla kogoś popracować, to spokojnie może podróżować i sobie gdzieś pracować i się utrzymywać, bo naprawdę myślę, że miesięcznie jakby ktoś sobie dorobił gdzieś te 500 do 1000 euro, to on może sobie podróżować, robić, a znam takie osoby, które podróżują po Europie i utrzymują się z takiego typu prac. Gdzieś tam tu do sadu, tu gdzieś tam pomóc, tu gdzieś tam dorobić. A czym bardziej się ma jakiś fach w ręku, przykładowo jakąś stolarkę, jakąś budowlankę, no to uwierzcie mi, w ogóle nie ma problemu, żeby z tym plecakiem sobie po Europie pojeździć. Słuchajcie, zadawajcie ostatnie pytania, bo powoli zbliżamy się do końca. Zawsze staram się utrzymywać te live'y w godzinie czasu, także zadawajcie jeszcze ostatnie pytania i spotkamy się na pewno w następnym tygodniu, bo ja zawsze live'y w niedzielę robię. Też mieszkam w UK, mamy plan zainwestować w działkę na Cornwalli, może kiedyś nasze marzenia. No tak, trzeba mieć cel, do tego dążyć i wszystko się realizuje. Ja już o tym mówiłem chyba na ostatnim live'ie, że jak się ma cel jakiś ukierunkowany, marzenie i się w tym kierunku idzie, to się samo to wszystko gdzieś tam ułoży. A warto mieć ten cel i te założenia, żeby się to po prostu realizowało. Bo wtedy wszystko, co robimy, idzie w tym kierunku jakby. W kierunku tego wymarzonego celu. Coś, co wydaje się czasami, nie wiem, nie do osiągnięcia, myślimy, że może nie, tak jak, nie wiem. Przykładowo moim celem jest, naszym celem jest podróżowanie motorem po Europie i Ameryce, tak? I wszystko, co robię, idzie w tym kierunku. I to, co mogłoby mi się wydawać, że może to jest niemożliwe, może to się nie da się, ale no gdzieś tam wszystko, co robimy, idzie w tym kierunku i to na pewno się wydarzy. A jak z internetem? No internet w Portugalii jest
Nigdzie jeszcze, gdzie nie byłem, a ostatnio byliśmy ze znajomymi tam na farmie, którą chcą kupić i miałem live'a, prowadziłem. No, Portugalia jest bardzo zaawansowana, bardziej niż Anglia i to mówię z zupełną świadomością, bo w Anglii 18 lat mieszkałem i jeszcze niedawno, a Portugalia jest dużo bardziej zaawansowana jako 5G tutaj niż Anglia nawet. Bo w Anglii powiedzmy w dużych tych miastach, a tutaj wszędzie, nawet tu, gdzie ja jestem, jest 5G. Na totalnym bezludziu. Ja wyłączam Wi-Fi i mam tylko podstawowy kupiony router, ten TP-Linka z kartą SIM za 20 euro miesięcznie i w zupełności to wystarcza. Czy bierzesz pod uwagę podłączenie się do sieci elektrycznej? Tak, biorę pod uwagę tylko jako do kamperów. Czyli możliwe, że w przyszłości po prostu, żeby nie pobierać to z naszego systemu, ale nie dla nas, bo dla nas w zupełności wystarcza. Dla nas jest aż za dużo tego, co my mamy. Ten system jest w zupełności wystarczający dla nas, ale dla kamperów na pewno myślę o podłączeniu się do sieci, żeby nie było problemu, bo no, ludzie mają klimatyzatory, suszarki, naprawdę potrafią generować bardzo dużo. Także możliwe, że tą sieć podłączę właśnie pod kampery. I tak samo możliwe, że wodę podłączę pod właśnie dla potrzeb kamperowych właśnie. Siemasz Kamil, dopiero wskoczyłem, pozdrawiam. Cześć Janusz, pozdrawiam Cię. Także wodę i prąd możliwe, że podłączymy, ale nie dla nas, bo my w zupełności na nasze potrzeby studnie i ten system solarów, który mamy, w zupełności dla nas starcza. Zwłaszcza teraz, jeżeli dołożymy jeszcze następne 5 kW baterii, czyli będzie 10 kW baterii, w zupełności to wystarczy. Czyli będziemy mieli 10 kW baterii, 10 kW ten inwerter, falownik tak zwany, tak, czyli i mamy 10 paneli po 400, tam chyba 10 każdy. I to naprawdę, no panele tutaj w tym słońcu generują ogrom. To jest tylko kwestia, jaki jest ten bank energii. Także kończymy tego live'a. Dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję za oglądanie, za wspieranie, za subskrypcję. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, to zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. I pozdrawiam panowie i panie. Miłego końca weekendu życzę. Na razie trzymajcie się. Jakaż może zapowiedź? Zapowiedź czego? Pan Maciej Frankowski. Najbliższych planów. No mówiłem, teraz garaż, ta podstawa pod garaż, kominek w środku, podłoga, na pewno ta antresola w środku będzie. Także to są takie najbliższe plany. Także jeszcze raz pozdrawiam też, dziękuję i trzymajcie się. Tomek, pozdrawiam, Tomek Kasak, Ania, pozdrawiamy Was i na razie trzymajcie się, do następnego razu.